Fajna miejscówka noclegowa. Dzisiaj dzień bez żadnych rewelacji. Po prostu jechaliśmy 70 parę kilometrów. Końcówka przez górki. Takie zjazdy 200 metrów w dół, 200 do góry. No, nie było ich dużo, było ich trochę. Później już były coraz mniejsze. Zjechaliśmy, bo już jest po 18, nawet pół do 7. Na skraj pola. No i co? Kolejny dzień po prostu. Nic się wielkiego nie działo. Trochę porozmawialiśmy z ludźmi o historii, o polityce. Dowiedzieliśmy się, że gdzieś tutaj 1200 lat temu było jakieś wielkie miasto, że podobno 1 000 000 ludzi w nim mieszkało. Była doprowadzona woda takimi 70-centymetrowymi rurami, jakaś wielka łaźnia. Nie wiadomo, co się stało z tym miastem. Tak. Zniknęło po prostu. Czy był jakiś kataklizm, czy coś? Tam przed nami na wprost, na horyzoncie, na ostatnim planie, widać całe takie pasmo gór, które ciągną się w kierunku Chin. Prawdopodobnie tymi najwyższymi szczytami idzie granica. I jak rozmawialiśmy dzisiaj z ludźmi, to mówili, że na tych najwyższych szczytach jest cały czas śnieg. I latem, i zimą. A my jutro jedziemy w tamtym kierunku. No i słońce było i już zaszło. Darenda opowiada kawałek z książki Mały Książę. Nie pamiętam dokładnie, ale to było mało planeta, która szybko się kręciła i tam taki pan był. Mi się wydaje, że Mały Książę cały czas przestawił swoje krzesełko, żeby patrzeć cały czas na zachody słońca. A ten pan, który tam mieszkał, cały czas musiał zapalać i gasić latarnię gazową. Aha. Jedyną na planecie. Aha, bo był dzień i noc cały czas, Tak. tak? Wygląda na to, że w końcu kończą się góry, bo trasa była cały czas taka, czyli były podjazdy, zjazdy. Mówili, że 20 km, a chyba było z 60, nie? No tak. Tak. Już 3 dni mówią nam, że prawie kończą się górki, że tylko 2 górki i potem bardzo długi zjazd i tak dalej. A cały czas nigdy nie wiadomo, kiedy te 2 górki się kończą, bo cały czas są górki, a długich zjazdów nie ma. Tak, ale w końcu widzimy, że jest długi zjazd i nie ma górek. Więc chyba to będzie ten odcinek, gdzie już zacznie się 500 km stepu. A na dodatek dzisiaj cały czas jedziemy pod wiatr. Mamy przejechane za cały dzień tylko 44 km. Plus ten zjazd, plus jeszcze możemy jechać 45 minut. Może przejedziemy 55. Może 60, jeśli się uda, zobaczymy. A potem trzeba się rozbijać, bo robi się już szybko ciemno. Już o 7:30 będzie kompletnie ciemno. No cały czas, każdego dnia robi się coraz szybciej, coraz krótszy dzień. A dzisiaj 21 września, czyli jeśli się nie mylę, skończyło się lato i zaczyna się jesień. Już oficjalnie w kalendarzu. Zdobyliśmy prowiant na drogę. Ile litrów wody? 12,5 litra wody. 2 chleby, cebulę, pomidory, 2 papryki. Za bardzo wysoką cenę, bo byliśmy w kawiarni. Tak, no za 250. Pewnie 2 razy więcej niż normalnie. Tak, ale już... Cóż, wyboru nie było. Wyboru nie było. Ciasteczka. Sklep był 7 km dalej, można było tam jechać, to byśmy znowu stracili 2 godziny na to.
No i tu obok było z tamtej strony takie źródło ładnie bijące, więc zatankowaliśmy wodę i teraz jedziemy. Następna miejscowość według mapy jest 250 km. Dzisiaj spaliśmy tutaj niedaleko od rzeczki. Tam jeszcze bardzo ładna roślinność była, a tutaj już zaczyna się taka pustynia. Tak. Wszędzie piasek. Jedziemy tam, tamtą stronę. Tak. Dzisiaj mamy w ogóle piątek i zdaje się to jest 22 września. Drugi dzień jesieni. A my mamy w planie dojechać do takiej miejscowości, gdzie zostawimy rowery i pojedziemy w niedzielę rano do Alma-Aty, aby we wtorek odebrać wizy. No słuchajcie, kolejny biwak na kazachskim stepie, blisko drogi, bo nam się nie chciało za daleko odjeżdżać, ale w nocy nie będzie dużego ruchu, więc nie będziemy słyszeć tych autobusów i samochodów ciężarowych. Głównie ciężarówki tu jeżdżą. Dzisiaj się ciężko jechało, bo mieliśmy cały dzień pod wiatr, ale za to było owocnie, ponieważ proszę zobaczyć, to jest nasz dzisiejszy łup. Bez tego. To są wszystkie cebule, które dzisiaj znaleźliśmy. Teraz policzymy, ile ich jest. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 cebul. Niezły wynik, nie? A jeszcze mamy stare cebule. No, mamy tam dużą. Mamy dużą. Kupiliśmy. Tak. No, musieliśmy dzisiaj zrobić to też... Kupiliśmy to mało? Nie, może ją tam dołożyliśmy. To jest znaleziona. Znaleziono. 27. 27. I tak, i jeszcze coś mieliśmy. I jeszcze coś mieliśmy. Tylko już teraz nie wiem, u kogo są. Czy u mnie, czy Chyba u u ciebie. Coś, No. Może nie są u mnie. 2 papryki. Tak, chyba tutaj. Chyba tutaj. No, także dzisiaj 4 sztuki. robimy ostro cebulowo. Dzisiaj robimy dużo cebuli, 1 paprykę z makaronem. Ja mam całą torebkę pełną kawałków Cebuli. Tak, bo je po prostu tutaj chowałaś, nie? Tam zachodzi słońce, ale jest ciepło. Ostatnio, wczoraj było, wydaje mi się, że troszeczkę chłodniej. 2 dni temu było. 2 dni temu było bardzo zimno. 2 dni temu mieliśmy rano w bidonie lód. A dzisiaj mi się wydaje, że będzie spoko. Tak, teraz dobrze widać, jak dużo tutaj jest tych skórek z cebuli. Cała torebka. I co jeszcze mamy? 4 gumy do rzucia. To ze starych tarowizn, Które nie? dostaliśmy, jak pierwszy raz byliśmy w Kirgistanie. Ze 3 miesiące temu. To trzymaj w kieszeni, będzie na jutro. Tak. Nie no, generalnie mamy dużo rzeczy. I 12,5 litrów, nie, już trochę mniej, bo wypiliśmy. Z 2 litry wypiliśmy. Teraz nam zejdzie do kolacji trochę. Spoko, nie jest najgorzej. Nagle obudziłam się i słyszałam i pedało. Tak, to było gdzieś o 5 rano. Jakoś tak. Jeszcze było ciemno. Zaczęło kropić, tak, ale popatrzyliśmy, że już nie było gwiazd widać, więc też znaliśmy prognozę. Ktoś 3 dni temu mówił, że końcem tygodnia będzie padać. Tak, tylko Więc- zapomnieliśmy. Stwierdziliśmy, że nie będziemy się po prostu wygłupiać, a ponieważ i tak leżeliśmy na śpiworze, na namiocie, który był już jakby, trzeba było tylko wstawić rurkę, żeby zrobić z niego namiot, więc trwało to może 2 minuty, 3 minuty i już spaliśmy w środku namiotu. Teraz cały czas troszeczkę kropi. Tak, nie padać cały czas kropi, ale zaczęło tak zimno wiać. Chociaż
też jest 10 stopni tylko. No, ale z tym wiatrem jest zimno. Do stacji benzynowej Do stacji benzynowej 61, a 61, a do wioski, a do wioski 120. 20. Raczej z tym wiatrem, który jest znowu boczny, to Do stacji dojedzie. do stacji dojedziemy. Słuchajcie, pogoda się nam zmieniła diametralnie. W nocy zaczął padać deszcz. Jak już wiecie, rozkładaliśmy szybko namiot. Ale w dzień było jeszcze tylko gorzej. Spadła temperatura do 4 stopni. Była mega silna ulewa. Dosłownie w parę minut byliśmy mokrzy. Musieliśmy szybko zakładać goreteksy i tak dalej. Na szczęście udało się nam trochę podjechać stopem, ale nie zmienia to faktu, że jest godzina 6:30, a my mamy niezałatwione miejsce na przechowanie rowerów, nie wiemy gdzie będziemy spać i tak naprawdę nie wiemy gdzie mamy jechać, czy już... Tu prosto i tam, ale powiedzieli nam, że jak wysiedliśmy z ciężarówki, że za 1,5–2 km będzie wioska. Będzie wioska. Przejechaliśmy już chyba za 3–4, a teraz patrzę i to jeszcze jest 5 km. Tak, a najgorsze, że tu wszędzie są tereny wojskowe, wszystko jest pootaczane drutami kolczastymi, więc i tak musimy gdzieś dalej jechać, bo tutaj Spać nie można. nic po nas, no. No i już jest 2,5 stopni, cały czas spada na termometrze. Już jest 2,5, a dzisiaj zapowiadają -4 w nocy, więc to za chwilę może być już poniżej zera. Także jesteśmy w lekkiej dupie. Jedziemy w tamtą stronę. Zamarzamy. Ale im szybciej jedziemy, im cieplej będzie. Ale trzymamy się za to dzielnie. Dobra, ja chowam, bo nie będę filmował jadąc. Słychać będzie od wiatru. Tak, o ile w ogóle coś było słychać. Trzymajcie kciuki.